Radku, co ty na to, żeby dzisiaj porozmawiać o tym, jak być solidnym programistą? Oj, coś czuję, że masz na myśli ten popularny akronim, który jest używany w informatyce. Dokładnie. Okej, pogadajmy o tym. To może, żeby nie było zbyt łatwo, spróbujmy wytłumaczyć, co to jest ten SOLID w taki sposób, aby osoby, które nawet nie są związane z programowaniem, były w stanie zrozumieć te koncepty. Okej, podoba mi się ten pomysł. To może zacznijmy od tego, że wyjaśnimy, czym jest ten cały SOLID. Dobry pomysł. Zacznijmy od podstaw. Czyli SOLID to jest akronim, ale mnemonik także, ponieważ pozwala ten akronim łatwo zapamiętać. Dlatego, że akronim ma pewne przesłanie. SOLID, tak jak powiedziałeś Adam wcześniej, to jest sposób, jak tworzyć solidne oprogramowanie, solidny software. Ale za każdą literą S-O-L-I-D kryje się pewna zasada. I naszym celem w dzisiejszym odcinku jest przedstawić tą zasadę i wytłumaczyć ją najprostszym językiem, tak żeby każdy zrozumiał. Liczymy na to, że po tym odcinku dostaniemy komentarze od naszych widzów i słuchaczy, którzy powiedzą, które zasady były wyjaśnione w sposób przystępny, a które może nie były niezrozumiałe, ponieważ nie gwarantujemy, że to trudne zadanie, że jemu sprostamy. Ale zanim przejdziemy do pierwszej litery, do litery S, to przypomnij Adam, kto w ogóle wymyślił tą zasadę, mniej więcej kiedy i jaki był jej cel. No więc zasada została stworzona to dobre słowo? Chyba tak. Przez Roberta C. Martina, tak zwanego Uncle Boba, autora wielu książek. I między innymi wszystkie te zasady zdefiniowane w Solidzie są też opisane w tej oto książce. Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Gorąco polecam wszystkim tą lekturę. Skrót ten powstał tak de facto jak wszystkie fajne rzeczy troszkę przez przypadek. W momencie, kiedy Uncle Bob tworzył książkę, opisywał podstawowe pryncypia programowania, zobaczył, że ich nazwy ułożone w odpowiedniej kolejności tworzą fajny napis SOLID, czyli porządny, taki dokładny, dobry, porządny. I one definiują nam pięknie, co robić, jakich zasad przestrzegać, żeby właśnie nasz kod był dobry, solidny. Może jeszcze wyjaśnijmy, czy nadajmy taki kontekst, że te 5 zasad, bo jest 5 liter, to nie jest cała wiedza o wytwarzaniu dobrego oprogramowania. Przeszłość, historia, informatyka, ona dostarcza dużo więcej zasad, dużo więcej wzorców, natomiast to są takie to jest takich ogólnych 5 prawideł, wobec których trzeba, czy można się orientować i ryzyko, że się napisze kod, który nie będzie dobry jakościowo, jest dużo niższe, więc to jest takie fajne 5 zasad, które zawsze warto mieć z tyłu głowy oraz nie ukrywam, że pytanie o SOLID często pojawia się w pytaniach rekrutacyjnych, więc jakby ta wiedza jest użyteczna z wielu powodów. Dokładnie tak jak mówisz. To co? Zacznijmy może od pierwszej literki, czyli literki S. Literka S pochodzi od Single Responsibility Principle, czyli tłumacząc na polskie, to jest zasada pojedynczej odpowiedzialności. I teraz, jakbyśmy chcieli wytłumaczyć komuś, kto nie zna się na programowaniu, czym jest zasada pojedynczej odpowiedzialności? Często pojawia się w tekstach, w różnych źródłach takie wyjaśnienie, że to jest zasada, która ci mówi, że powinieneś mieć tylko jeden powód, aby daną klasę zmienić. Natomiast jakby to wyjaśnienie, jak tak o tym pomyśleć, gdy się nie wie dużo jeszcze o programowaniu, też nie za wiele mówi moim zdaniem. Co myślisz o tym?
Co to znaczy, że musisz mieć jeden powód, żeby zmienić klasę? Bo tak naprawdę, jak tak się wyjaśni tą zasadę, to trzeba już dużo i tak wiedzieć. Trzeba wiedzieć na przykład, co to jest klasa, co to jest powód, żeby ją zmienić i tak dalej, i tak dalej. Jak to wyjaśnić prościej? Czy masz jakiś pomysł? Odejdźmy całkowicie w tej chwili od programowania i skupmy się na przykład na branży budowlanej, tudzież budowlano-remontowej. Wyobraźmy sobie, że mamy dom i ten dom ma drzwi. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że wymienienie drzwi w domu powoduje konieczność wymiany podłogi, elewacji i okien. Czyli tak troszeczkę, rzekłbym, słabo i drogo, tak? Bo nie wiem, zniszczyły mi się drzwi wejściowe, nie wiem, mam dziurę, nie wiem, pies wydrapał dziurę, psy nieraz drapią mu drzwi. Pies wydrapał dziurę i muszę wymienić te drzwi. I teraz zmuszanie mnie do tego, że muszę wymienić też okna, podłogę, elewację, jest trochę bez sensu. I na tym właśnie polega ta zasada Single Responsibility Principle, że jeżeli tworzymy nasz dom w taki sposób, że są bardzo silnie powiązane ze sobą elementy, że wymiana jednego powoduje, że muszę wymienić pozostałe elementy, to jest właśnie przełamanie tej zasady. Nasz dom powinien być skonstruowany w taki sposób, że wymiana drzwi nie powoduje za sobą wymiany innych rzeczy. Tak naprawdę powinniśmy być w stanie wyjąć te drzwi, włożyć nowe i to powinno dalej bez problemu działać. Mhm. Bardzo, bardzo dobre wyjaśnienie i cieszę się, że odeszliśmy zupełnie od informatyki. Właśnie też przyszło mi do głowy jedno. Ty mówisz o domu, bo to jest bardzo fajna analogia do właśnie wyjaśniania różnych rzeczy. Mi przychodzi do głowy samochód. Widzę to w ten sposób, że załóżmy, że mamy hamulec. Jeżeli hamulec wciskamy, to samochód hamuje i to jest to, czego się spodziewamy. A co by było, gdybyśmy hamulcem też otwierali okna? I tutaj łamiemy tą zasadę pojedynczej odpowiedzialności. W takich bardzo istotnych sprawach, ale nie tylko, jak się okazuje, tak jak pokazuje życie, ta pojedyncza odpowiedzialność, że jakby jeden element ma swój jeden cel, bardzo dobrze sprawdza się w informatyce i jest, warto jeszcze wspomnieć, taki przeciwintuicyjny, counterintuicyjny, tak? Czyli jak piszemy kod, bardzo często piszemy to jak rozprawkę, wypracowanie, ciurkiem, jedno po drugim. I to jest okej, bo czasem coś testujemy, chcemy szybko coś sprawdzić. Natomiast jak już projektujemy aplikację, którą chcemy utrzymywać przez lata, albo ona już zaczęła na siebie zarabiać i teraz musimy ją po prostu uporządkować, to w ramach uporządkowywania tej aplikacji warto pamiętać, że jeżeli mamy jakiś twór w tej aplikacji, to on powinien mieć bardzo jasny, określony cel i nie powinniśmy nawrzucać tam za dużo. Czyli jeżeli wciśniemy hamulec, no to nie otwieramy okna. Co by było, gdybyśmy siedzieli na autostradzie, czy jechali szybko autostradą w bardzo upalny dzień i nagle by się okazało, że wszyscy chcą otworzyć okna. No niebezpiecznie, tak? Nawet nie chcę sobie tego wyobrażać. Więc to S być może nie bez powodu jest na pierwszym miejscu. Bardzo istotna, bardzo ważna zasada moim zdaniem. No i zasada, którą warto też stosować w codziennym życiu, nie tylko w informatyce, robiąc różne inne rzeczy, tak? Chociażby jak mamy włącznik do światła, to on powinien odpowiadać za dane światło, a nie, że jednym włącznikiem wyłącza i włącza mi lodówkę przy okazji, nie? A to się zdarza. Zdarza się. To prawda. No to dajcie znać w komentarzach, czy to jest jasne, czy może trzeba dograć kolejną część tego odcinka, w której rozwiniemy temat. Albo opowiemy tylko o odpowiedzialności w software'ze. No dobrze, to przejdźmy tutaj żwawym krokiem do kolejnej litery, do O. Jest to zasada open-closed, otwarta, zamknięte. Otwarte, zamknięte principle. To może ja zacznę jak pierwszy. Dobra. Spróbuję ją wyjaśnić i zostawię tobie L, które jest bardzo trudne moim zdaniem, ale nie ubiegajmy faktów. Zasada otwarte, zamknięte polega na tym, i znowu tutaj się powołam na takie źródła, jak to się często opisuje, że twój kod, który piszesz, powinien być, i teraz to nie jest wcale tak łatwo,
nie pomylić tego, powinien być otwarty na rozszerzanie, ale zamknięty na modyfikacje. Czy dobrze powiedziałem? Tak. Otwarty na rozszerzanie, a zamknięty na modyfikacje. I znowu jakby to wyjaśnienie tej zasady, jak się nad tym zastanowisz, to wcale nie jest wyjaśnienie. Mam pomysł może jak uciec od software'u, od informatyki i wrócę do mojego na dzisiaj, do tej pory ulubionego przykładu z samochodem. Auto jakie jest, każdy widzi, bo to taki współczesny koń, tak? Każdy widzi jakie jest. I teraz producenci samochodów, oni dostarczają auta w różnych wersjach. W wersjach premium, tam jest troszkę więcej, w wersjach sportowych. I teraz cały ambaras polega na tym, aby to auto skonstruować w taki sposób, żeby jeżeli masz karoserię i chcesz mieć samochód do dojeżdżania po mieście, to ta karoseria będzie taka sama, jak auta, które chcesz przerobić na auto sportowe. Na czym to polega? Jakby cała formuła auta będzie nie podlegała zmianom, nie musisz jakby kompletnie zmienić kształtu samochodu, ale jak chcesz dodać spoilery, to są spoilery, te takie, co tak ładnie wyglądają i auto wygląda na sportowe. Przepraszam, nie znam się na motoryzacji, dlatego używam jej jako przykładu. Jeżeli chcesz dodać spoilery, to te spoilery powinny dać się umocować tam w taki sposób, żeby tej całej karoserii nie wymieniać. Czyli karoseria nie podlega modyfikacjom, ale jest możliwe, żeby ją rozszerzyć. I tak samo powinniśmy pisać kod. Jak piszesz ten kod, to i są na to techniki. Jedną z tych technik jest na przykład wzorzec strategia, o której możemy kiedyś też nagrać odcinek, bo jest jednym z moich ulubionych. Dziwię się, że jeszcze tego nie zrobiliśmy, Adam. Skandal. Natomiast podobne jakby podejście powinniśmy mieć, podobne intencje, powinniśmy to trzymać w naszym serduszku, taką zasadę, że jak piszemy coś, to musimy myśleć o tym, żeby to się dało rozszerzyć, bo w każdej chwili ktoś może przyjść i powiedzieć, słuchaj, ale ja chcę, żeby ten samochód pływał i to byłaby amfibia wtedy, tak? Tak to się nazywa, takie coś. Tak. No i teraz jak zrobić, żeby ta karoseria już na etapie jej projektowania na dzień dobry, gdzieś tam pod spodem była możliwa do rozszerzenia, żeby tam się dało podczepić pod coś tam pod spód, żeby ten samochód nam też pływał. Ja wiem, że może podałem taki skrajny już przypadek, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi w tej zasadzie, żeby nie modyfikować, nie kompletnie zmieniać, jak przyjdzie potrzeba, żeby coś do tego dodać. Czyli reasumując to troszeczkę tak w całość, tworzymy czy kod, czy w ogóle jakiekolwiek inne rozwiązanie w ten sposób, że jeżeli mamy jakąś podstawową funkcjonalność, to ona jest zamknięta, już jej nie zmieniamy, ona będzie działać dobrze, a jeżeli chcemy, żeby ta funkcjonalność się troszeczkę zmieniła, to musimy ją obudować czymś, co będzie korzystało pod spodem z tej podstawowej, już działającej, prawidłowo sprawdzonej funkcjonalności i tylko będzie dodawała to, czego nam w niej brakowało. Doskonały opis, bo pasuje właśnie też do software'u. No to chyba wyjaśniliśmy tak, że to jest zrozumiałe. Trzecia litera nie będzie taka prosta moim zdaniem. Dużo łatwiej mi jest ją wyjaśnić, kiedy już osoba zna podstawy programowania. Nie wiem, czy mam pomysł, jak wyjaśnić ją bez takiej podstawowej wiedzy. I to jest jedyna zasada, w której pojawia się nazwisko. Nazwisko Barbary Liskov, amerykańskiej informatyczki, programistki, jednej z pierwszych kobiet w Stanach, która uzyskała doktorat z informatyki. Jest to zasada podstawienia Liskov. Adam, czyń honory. Problemu. To tylko tak w woli ścisłości, żebyśmy wiedzieli, o jakich datach mówimy. Ona tą zasadę sformułowała w 1988 roku. Czyli zasada swoje latka już ma. A dalej jest skuteczna, sprawdzona i świetnie się jej używa. No dobra. Ta zasada nam mówi o tym, że jeżeli mamy jakiś obiekt i teraz jako obiekt wyobraźmy sobie, wróćmy do architektury, wyobraźmy sobie, że mamy dom. Tak? Musimy trochę wyjaśnić, czym się różni obiekt od klasy,
tak w miarę, żeby ktoś to zrozumiał. To przyjmijmy sobie tak, że jeżeli mówimy klasa, to mamy na myśli projekt domu, czyli taki, jak ten dom będzie wyglądał i tak dalej, to co architekt wam szykuje. Jak mówimy o obiekcie, to mamy na myśli taki faktycznie już wybudowany dom. Czy ten, czy tamten, tych obiektów może być dużo, natomiast one już fizycznie istnieją, są zmaterializowane, że się tak wyrażę. I teraz zasada podstawienia mówi nam o tym, że jeżeli powiemy, że oczekujemy w tym miejscu czegoś, co jest domem, tak, to nie definiujemy wprost, że chodzi nam o ten konkretny dom, tylko o jakieś domy. To za każdym razem, kiedy mówimy, tu oczekujemy domu, to możemy założyć, że cokolwiek tam nie wstawię, będzie domem. Czy to będzie willa z basenem, czy to będzie mały domek w lesie, czy to będzie, nie wiem, duży dom na osiedlu, dalej będzie miał właściwości domu. I teraz zasada mówi o tym, że jeżeli powiemy, że chcemy mieć tam dom, to jakikolwiek dom byśmy tam nie wrzucili, to nasz program dalej musi umieć prawidłowo funkcjonować, niezależnie od typu domu, który tam wrzucimy. Jeśli wrzucimy tam na przykład szkołę, która w założeniach można byłoby nazwać, że jest domem, ale nie będzie funkcjonowała jako dom na przykład, bo nie będzie można się w niej wyspać w nocy, bo jest zamknięta. Więc nasz program, który zakłada, że w domu w nocy śpimy, przestanie prawidłowo funkcjonować, bo szkoła nie zapewnia prawidłowego snu w nocy dla swoich mieszkańców. I zasada podstawienia, pani Listkow, właśnie o tym mówi, że wszystko, co podstawiamy, musi powodować to, że nasz program dalej działa bez żadnego uszczerbku dla siebie, tak? Czyli dalej działa prawidłowo. Żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, to wyobraźmy sobie znowu ten samochód. Jeżeli mam w samochodzie miejsce na silnik i mówię, tu ma się zmieścić silnik, to i on ma mieć możliwość taką, że ma przekazywać napęd, tak? I muszę móc sterować tym silnikiem na zasadzie zwiększ obroty, zmniejsz obroty, wyłącz. Tak długo, jak będę wkładał tam do środka czy silnik benzynowy, czy silnik diesla, czy silnik elektryczny, gdzie mogę powiedzieć kręć się szybciej, kręć się wolniej, zatrzymaj się, tak długo mój samochód będzie prawidłowo jeździł. Ale jeżeli włożę tam do środka cegłę, na której markerem napisałem silnik i ona ani się nie będzie szybciej kręcić, ani nie będzie się wolniej kręcić, ani nie będzie można jej zatrzymać, mój samochód nie będzie działał. I to jest przełamanie zasady podstawienia, kiedy obiekt, który próbujemy tam włożyć w miejsce, które jest oczekiwane, nie będzie działał prawidłowo. W kontekście użycia. I tu jest bardzo ważna rzecz, kontekst użycia. Czyli w kontekście samochodu oczekujemy silnika, a w kontekście, nie wiem, na przykład domu oczekujemy możliwości spania. Podoba mi się to, co powiedziałeś, że da się to wyjaśnić, pokazując przykład, kiedy ta zasada jest złamana. I sądzę właśnie, że to jest ten dobry trop. Zainspirowałeś mnie trochę tutaj, bo miałem pustkę w głowie, kiedy zaczynaliśmy o tym rozmawiać, ale faktycznie ja chciałem tym razem pójść w stronę zwierząt i no być może nie jestem fanem, nie wiem, przycinania czy bycia fryzjerem dla zwierząt. Jakoś nie jest to, nie leży to w kręgu moich zainteresowań, żeby tam pieski miały ładne fryzury. Natomiast faktycznie nawet niektóre rasy, z tego co wiem, powinny mieć przycinane włosy, bo mogą być problemy ze wzrokiem, z oczami. Nie znam się, ale tak mniej więcej taką wiedzę posiadam gdzieś w tym temacie. I teraz wyobraźmy sobie, że u fryzjera mamy trymer. Mamy trymer do tworzenia takich fryzur. I teraz ten trymer, on ma właśnie to, co mówisz, ten kontekst. On służy do trymowania, do strzyżenia zwierząt. Taki jest cel. Zwierząt domowych, załóżmy. I wyobraźmy sobie, że producent tego trymera sprawił, że trzeba wybrać opcję, jakie zwierzę przycinasz, czyli czy to będzie pies, czy kot. Nie wiem, czy koty się strzyże, chyba nie, ale załóżmy, że na potrzeby tego eksperymentu mamy koty, tak. które się strzyże teraz.
Dokładnie. I teraz wyobraźmy sobie, że przychodzi klient z psem i fajnie działa, bo mamy, że to jest pies. Przychodzi klient z kotem, fajnie działa, bo przychodzi kot. I teraz jeżeli ta zasada Liskov jest złamana, to jakby dodanie kolejnego zwierzęcia, niech to będzie owca na przykład, która przyjdzie do naszego fryzjerskiego z właścicielem i właściciel powie, czy może pan ją obstrzyc, tak? Nie wiem, jak to się mówi, obstrzyc, Adam? Pozbawić wełny. Tak, pozbawić wełny. Ten trymer nagle nie działa. Z jakiegoś powodu nie działa. On nie rozumie, co się dzieje. Podczas gdy, technicznie rzecz biorąc, nie powinien to być problem. Bo to jest trymer dla zwierząt. I teraz prawdopodobnie zasada podstawienia Liskov została złamana, ponieważ ten abstrakcyjne takie narzędzie do trymowania, ono nagle uzależnia swoje działanie od wiedzy od konkretnych zwierząt, które przychodzą. A tak naprawdę ten trymer powinien wiedzieć, że ma strzyc zwierzęta. Jeżeli to jest zwierzę, to działaj, a jak nie, to nie działaj. Zamiast tego ktoś, kto stworzył ten trymer, skupił się, że jego funkcje działają od tego, czy to jest pies, czy kot. Okej, być może jakieś są scenariusze, gdzie to jest okej, natomiast załóżmy, że ten kontekst, to jak trymer powinien działać, był taki, że on miał strzec zwierzęta. I teraz czemu ta zasada jest dobra i powinniśmy o niej pamiętać? Bo ona sprawia, że jeżeli chcesz dodać kolejne zwierzę owce, to nagle musisz zmieniać coś, co istnieje. Czyli złamanie zasady Liskov łamie też zasadę otwarte na rozszerzenie, a zamknięte na modyfikację. Nagle się okazuje, że musisz ten trymer rozkręcić i tam dodać nowe funkcje, żeby też strzykł owce. I jak się skupisz na tym, to i tak będzie źle, bo przyjdą kolejne zwierzęta i nie będzie można ich strzyc, tak? Ponieważ ta zasada jakby by design z definicji została złamana. No dobra. Było trudno, ale chyba daliśmy radę. Też mi się wydaje, że daliśmy radę. Zostawcie w komentarzach informację, która analogia wam się bardziej podobała. I czy faktycznie pomogły wam zrozumieć, na czym polegają te zasady. No to teraz przejdźmy do kolejnej literki i mnie się wydaje, że ta powinna być relatywnie prosta do wytłumaczenia dla kogoś, kto programuje, natomiast może być bardzo trudna dla kogoś, kto nie jest związany z programowaniem, czyli literka I od angielskiego Interface Segregation oraz Interface Separation. Czyli zasada segregacji interfejsów, tak się często tłumaczy ją na język polski. Tak. I na czym ona Czasami polega? mówi się separacja interfejsów, dlatego podałem te dwie nazwy, bo definicja taka prawdziwa to jest Interface Segregation Principle, tak? Czyli segregacja interfejsów, natomiast czasami się to na to mówi też separacja. Czy to jest ta zasada, gdzie lepiej mieć wiele mniejszych interfejsów niż jeden duży? Tak, ale to jest znowuż uproszczenie. Chcesz opowiedzieć pierwszy? Mogę spróbować. Wyobraźcie sobie znowu samochód, tak? Może najpierw wytłumaczmy, zanim jeszcze przejdziemy do samochodu, wytłumaczmy sobie, czym jest interfejs. Interfejs to jest taki kontrakt. I na przykładzie tego samochodu naszym kontraktem jest to, że samochód udostępnia nam kierownicę, którą możemy skręcać w prawo i w lewo, wybierając kierunek, w który chcemy jechać. Nie wiem, mamy też skrzynię biegów, w której możemy zmieniać biegi. I mamy też gaz, hamulec i sprzęgło, jeżeli to jest manualna skrzynia biegów. Mamy migacze, mamy światła i co tam jeszcze w samochodzie mamy potrzebne, tak? I to jest taki kontrakt przyjęty, że jeżeli wiem, że wsiadam do samochodu, to na 99% będę miał tam kierownicę, tak? Którą będę mógł kręcić. Na 99% będę miał pedały, które będę mógł tam nacisnąć. Czyli mamy umówiony taki schemat, jak mogę operować tym samochodem, jakie narzędzia do operowania tym samochodem będą mi przez producenta samochodu udostępnione. I to nazywamy interfejsem. I teraz, jeżeli mamy samochód, który ma tylko kierownicę, 3 pedały i dźwignię zmiany biegów, to zdecydowanie łatwiej nam będzie takim samochodem się poruszać, niż jeżeli dostaniemy samochód, który oprócz tych podstawowych rzeczy ma
tonę innych funkcjonalności, tak? I to możecie nawet sobie sprawdzić po sobie. Jak wsiadacie do, nie wiem, jakiegoś takiego wypasionego samochodu z toną opcji, to podejrzewam, że połowy nawet w życiu na oczy nie widzieliście opcji, które są tam dostępne, tak? I teraz tworzenie interfejsu, czyli tego kontraktu z dużą ilością funkcjonalności, bo może będzie jakaś funkcjonalność do czegoś kiedyś tam w jakimś samochodzie potrzebna, powoduje to, że mamy tak zwane interfejsy, które są za duże, są zbyt skomplikowane, po prostu ogromne. I ta zasada polega na tym, że warto wydzielić jakieś odpowiedzialności do swoich oddzielnych kontraktów, czyli kontrakt odpowiedzialny za kierowanie samochodem, wyjmujemy kierownicę, pedały, dźwignię zmiany biegów i to jest kontrakt odpowiedzialny kierowanie samochodem. I teraz każdy samochód, który ma być możliwy do kierowania, musi spełnić kontrakt kierowania samochodem. Później miejmy sobie na przykład cały ten infotainment, tak? Czyli te radyjko, połączenie po Bluetooth i tak dalej. Wyjmijmy to też jako oddzielny kontrakt. Jeżeli nasz samochód ma wspierać, nie wiem, jakieś infotainmenty, to zaimplementujemy ten kontrakt infotainmentu. I tak dalej. Czyli rozdzielamy różne funkcjonalności w małe, związane ze sobą zbiory, które stanowią tak jakby całość niezbędną do tego, żeby każdy samochód dał radę funkcjonować, ale znowuż nie robimy wielkiego interfejsu samochodu, który będzie miał wszystko, bo jeżeli chcemy sobie kupić tego przysłowiowego malucha, to nie będziemy tam mieli tych wszystkich dodatków typu infotainment i tak dalej. I tak naprawdę zostajemy z samochodem, który ma przygotowanie na wszystko to, czego i tak nigdy nie będzie potrzebował i nigdy nie będzie miał. Jak ci się podoba takie wyjaśnienie? Bardzo, bardzo fajne i ja bym poszedł w tę stronę, chociaż mam jeszcze jeden pomysł, to mogę rzucić jako ciekawostkę, ale jakby uzupełniając twoją opowieść o samochodzie i o tej zasadzie, jakby podkreśliłbym ten aspekt, który jest ważny, bo interfejs jakby odpowiada na pytanie, co to robi. Interfejs pozwala nam zrozumieć, co to robi, po prostu, tak najprościej mówiąc. Więc samochód, załóżmy, że opisujemy samochód i mówimy tak. Samochód skręca w lewo, samochód skręca w prawo, samochód rusza, samochód przyspiesza, samochód hamuje, samochód robi te wszystkie rzeczy. I nagle się okazuje, że ta lista jest bardzo długa. Ale jeżeli zaczniemy opowieść inaczej i zaczniemy mówić w ten sposób. Samochód ma kierownicę, samochód ma pedały i samochód ma skrzynię biegów. Kierownica skręca w lewo, kierownica skręca w prawo. Nie samochód, to kierownicą skręcamy w lewo, w prawo. I teraz pedałami przyspieszamy, hamujemy, zmieniamy, wciskamy sprzęgło i zmieniamy biegi. Natomiast biegi pozwalają nam zmienić bieg 1, 2, 3 wsteczny, więc jedziemy do przodu szybciej, wolniej albo do tyłu, to nagle się okazuje, że skupienie na tych poszczególnych elementach tworzy nam te mniejsze interfejsy i mamy ich dużo, bo mamy 3 interfejsy. Interfejs kierownicy, interfejs pedałów, interfejs skrzyni biegów, zamiast jeden duży interfejs samochodu. Bo jak zrobimy ten interfejs samochodu, i nagle przyjdą automatyczne samochody i się okazuje, że już nie potrzebujemy skrzyni biegów w takiej samej formie, to może się okazać, albo pedały są 2 zamiast 3, bo już nie ma sprzęgła, to może się okazać, że zmienić to jest bardzo trudno, bo skupiliśmy się, że samochód jest olbrzymim interfejsem i ma tam wszystko. Więc to jest ta porada, żeby skupić się na mniejszych interfejsach, ale wielu. Bardzo jest zbieżna z tą zasadą single responsibility, czyli tej pojedynczej odpowiedzialności. Jeżeli mogę jeszcze dodać jedną rzecz, która przyszła mi do głowy właśnie, to występ Steve'a Jobsa, który wprowadzał iPhone'a. Można obejrzeć na YouTubie, gdzie Steve Jobs pokazał na ekranie, oczywiście on był mistrzem marketingu i takich właśnie smaczków, pokazał na ekranie wszystkie ówczesne telefony, nie wiem czy nasi widzowie pamiętają, tam był ekran, a pod spodem była klawiatura i właśnie był interfejs, jakieś przyciski dodatkowe, góra, dół, lewo, prawo, jakiś przycisk środkowy. I Steve Jobs powiedział w tym wystąpieniu, co jest źle z tymi telefonami, co z nimi jest nie tak. To, że każda gra, każda aplikacja, którą używasz na tych telefonach, ona wymaga innego interfejsu.
Jak używasz gry, no to musisz mieć coś a la joystick, w lewo, w prawo, w górę, w dół. Jak używasz Excela, owszem, też tego potrzebujesz, ale potrzebujesz też wpisywać cyfry, potrzebujesz coś przeciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Czyli te ówczesne telefony, ich interfejs był bardzo sztywny i on był olbrzymi, bo jak grasz w grę, to nie musisz pisać, a miałeś klawiaturę. Więc dlatego iPhone zrewolucjonizował rynek tego, jak dzisiaj funkcjonujemy na co dzień, bo pozwolił, aby każda aplikacja miała swój własny interfejs, bo wszystko się odbywa poprzez dotyk, tak? W zależności od tego, co potrzebujemy, to takie mamy możliwości poprzez ekran dotykowy. Więc to jest taki już może bliższy naszej branży, ale bardzo też dosłowny przykład, bo tam się właśnie pojawia to słowo interfejs. Lepiej mieć bardzo mały interfejs dedykowany tego, co robisz, niż właśnie wszystko tam w jednym miejscu. Dokładnie. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz odnośnie twojego przykładu z kierownicą, bo on będzie świetnym wstępem do kolejnej zasady. Mianowicie, w momencie, kiedy mamy, że to kierownica mówi, że może być skręcana w lewo, skręcona w prawo i tak naprawdę układ kierowniczy koła odbierają sygnał od kierownicy, to pozwala nam na to, żebyśmy mogli łatwo zmieniać elementy między sobą. Czyli na przykład kierownica może sterować nie tylko kołami, ale może wszystkim, co potrzebuje mieć sygnał, że może być kręcone w lewo lub w prawo, a z drugiej strony koła nie muszą mieć zawsze sygnału z kierownicy. Mogą dostać ten sygnał właśnie z joysticka, mogą dostać, nie wiem, z guziczków, mogą dostać ten sygnał z czegokolwiek innego. W związku z tym mamy pełną wymienialność elementów. I tym przejdźmy do ostatniej literki, czyli literki D. Dependency Inversion Principle, czyli zasada odwrócenia zależności. I to jest, przyznam się bez bicia, zasada, którą bez programowania jest mi dosyć ciężko wytłumaczyć. Więc może zacznij ty, Radku, a ja spróbuję coś wymyślić. Czyli kupujesz sobie czas. Tak. Bardzo dobrze. Nie żebym miał gotowy scenariusz, ale jak już jesteśmy w motoryzacyjnym świecie, tak mi przyszedł pierwszy przykład do głowy, przykład opon. Czyli załóżmy, że nasz samochód ma zależność. Nasz samochód zależy od opon w pewnym sensie. Bez opon on nie pojedzie. No, widzimy samochody bez opon. Nie jadą, no. Znaczy, widziałem ostatnio 2 dni temu, jechał bez jednej opony, to znaczy opona była tylko przebita, robił dużo szumu, wszyscy byli zainteresowani, no ktoś musiał gdzieś dojechać do warsztatu pewnie szybko, no ale jest problem, bo można samochód zniszczyć, jest to niebezpieczne i tak dalej, i tak dalej. I to było brak jednej opony, a co dopiero 4. I teraz wyobraźmy sobie, że nasz samochód ma taką zależność, ale jest zależny od jednej marki opon, od jednego typu opon. Czyli nie jesteś w stanie do tego samochodu, bo ktoś tak wymyślił, włożyć innej opony niż opony Goodyear. Jest taka firma chyba, tak? Produkująca opony Goodyear. Nie reklamujemy. I teraz nie reklamujemy, to ale używam. Ale używasz, okej, czyli są dobre. Więc tylko Goodyear. Da się, załóżmy, wyobraźmy sobie taki świat, że da się tak zrobić, że tylko te opony tam pasują i nagle się okazuje, że jest to duży problem dla wszystkich. Dlatego, że jeżeli to auto jeździ gdzieś w jakichś ciepłych rejonach, na przykład, nie wiem, w Hiszpanii, no to być może takie opony jednego typu spełnią swoją rolę. Ale jeżeli wybierzesz się tym autem do krajów Skandynawii i zastanie się tam zima, to na tych całorocznych, czy może letnie, całoroczne nie, są dobre, ale letnie opony, załóżmy, że to były, możesz już mieć wypadek. Czyli bardzo poważne konsekwencje pewnej decyzji takiej designerskiej, jak samochód funkcjonuje. Zamiast tego powstał interfejs koła, czyli koło ma jakąś zasadę działania, tak że każda opona, która do tego koła pasuje. Owszem, nie oznacza to, że każdą oponę wsadzisz do tego samochodu. Nie znaczy to, że wsadzisz tam oponę do traktora. Ta zasada nie mówi tego. Ta zasada nie mówi, że wszystko tam wrzuć jak leci. Nie, wszystko, co spełnia
ten warunek, że będzie pasować do tego samochodu. Czyli na przykład firma się nie liczy, ale liczy się, co się liczy w oponach? Wymiary. Pewnie wymiary, tak. Średnica, tak? Średnica, wysokość profilu i szerokość opony. Dokładnie. Są parametry, ale to są tylko parametry. Każda opona, która te parametry spełnia, może być użyta w tym samochodzie. Tak widzę tę zasadę, gdybym miał ją opowiedzieć komuś bez odwoływania się do software'u. No dobra, to ja spróbuję z innej strony ugryźć temat. Wrócę do tego nieszczęsnego domu. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że architekt zaprojektował nam dom, w którym ze ściany wychodzi kabel, do którego jest podłączona lampa. No a my teraz byśmy chcieli tak naprawdę, żeby tą lampę można było podłączyć też w innym miejscu. No to poprosiliśmy go, żeby stworzył nam przyłącze lamp. Tak? No i wszystko pięknie, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że tak naprawdę, a jak ja chcę podłączyć tam odkurzacz, a nie lampę? No to dlaczego ja mam mieć przyłącze lampy? I zamiast teraz projektować dom na bardzo specyficzne rozwiązanie, jakim jest lampa albo przyłącze lampy, to możemy zaprojektować coś, co jest bardzo generyczne, czyli urządzenie dostarczające prąd, tak? Które możemy łatwo zdefiniować, że będzie miało żyłę dodatnią, żyłę ujemną i żyłę zabezpieczającą, przeciwprądową, jeśli dobrze pamiętam nazwę. I ubierzemy to po prostu w 2 dziurki i bolec. I nazwiemy to sobie gniazdko. I w tym momencie każde urządzenie, które będzie miało 2 bolce i dziurkę, będzie nam do tego gniazdka pasowało. I nas nie interesuje, czy to urządzenie będzie lampą, czy odkurzaczem, telewizorem, komputerem, czy czymkolwiek innym. Tak długo, jak to urządzenie będzie potrzebowało tego napięcia o wysokości tam powiedzmy 240 V, tak? I będzie miało jak ten prąd pobrać, czyli będzie miało te 2 bolce, będzie nam to działało. I czemu to jest fajne? Bo otwiera nam to jeszcze dodatkową możliwość. Przez to, że mamy bardzo generycznie opisane, co będzie udostępnione, czyli że będzie udostępniony prąd w tym domu przez taki interfejs, jakim jest gniazdko, to możemy też dorobić do niego adaptery i na przykład, jeżeli mamy urządzenie, które ma inne kable, inne końcówki, możemy łatwo to podmienić poprzez zastosowanie adaptera. Czyli nie zmieniamy budowy domu i budowy gniazdka w momencie, kiedy chcemy podłączyć do tego urządzenie, nie wiem, na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo fajny przykład, bardzo mi się podoba. Doskonale obrazuje, bo wszyscy wiemy, jak działają gniazdka, a nigdy nie myślimy o nich, że to jest właśnie ta zasada odwrócenia zależności. Tak, A czyli, to jest doskonały przykład tej zasady. tak, czyli podsumowując, myślimy o tym, żeby udostępniać generyczne rzeczy, takie bardzo ogólne, które mogą być wykorzystane przez szczegóły, a nie odwrotnie, że udostępniamy szczegóły, które będą wykorzystywane przez ogóły. Przy czym, mówiąc ogólne, nie mamy na zasadzie, że do gniazdka możemy włożyć 2 niczki makaronu. To pewne jakby założenia są podjęte, tak? To znaczy są potrzebne do spełnienia, żeby z takiego gniazdka korzystać. A też bardzo mi się podoba, jak sprawnie przeszedłeś do wzorca adapter. No chociaż jeden wcisnąłem. Brawo! To mamy strategię i mamy adapter. Zagailiśmy 2 ciekawe wzorce projektowe, o których być No może to dobra, kiedyś dorzuć porozmawiamy tylko też. szybko mniej więcej strategię, bo adapter pokazaliśmy jak działa, żeby może każdy zrozumieć, czym jest adapter. Rzućmy szybko strategia, żeby nie zostawić wszystkich tak na głodzie wiedzy. Strategia myślę, że w temacie gier się fajnie sprawdzi. To znaczy wyobraźmy sobie, że mamy w grze, w którą gramy rycerza albo wojownika, może nie rycerza, bo rycerz to raczej z mieczem wojuje, ale wojownika. I teraz ten wojownik może wojować mieczem, może wojować włócznią, halabardą. To nie ma znaczenia. On wie, jak wojować. I teraz strategia to jest właśnie ten miecz. Jaką strategię objąć, żeby wojować mieczem? No taką. A jaką? Jak włócznią? No inną, ale też wiemy, że potrzebujemy wojownika. A halabardą? No to wiadomo, jeszcze inną, tak? Więc w zależności od tego, jakiej broni używamy innej strategii. Natomiast wojownik jest tym naszym odbiorcą tej strategii. On może sobie tę broń wymieniać dowolnie. Gdybyśmy stworzyli
wojownika, który umie tylko posługiwać się mieczem, no to nie korzystamy z tego wzorca strategię. To robimy sobie problem, ponieważ no żeby zacząć używać halabardy, no będziemy musieli stworzyć innego wojownika, halabardzistę, tak? Owszem, może, ale czy nie lepiej mieć wojownika, który po prostu tak jak w życiu trenuje, uczy się nowych narzędzi, jak z nimi, czy nowych broni, jak nimi się posługiwać, no dużo lepiej, bardziej to odpowiada realiom. I strategia, powiem szczerze, jest moim ulubionym wzorcem, bo jest właśnie taka gotowa na to, żeby rozwinąć czy rozszerzać właśnie funkcje, a nie modyfikować kod, który istnieje. Nie mówiąc już o tym, że być może w przyszłości tam będzie miecz świetlny, tak? Który ten wojownik też będzie potrafił obsługiwać. Czyli podsumowując, na ustawkę na noże najlepiej przyjść z pistoletem. Mieć dobrą strategię, to na pewno. No dobra, to wydaje mi się, że wyjaśniliśmy w sposób w miarę zrozumiały i przystępny dla każdego wszystkie 5 zasad Solidu. Zostawcie nam w komentarzu, jak wam się podobało. Napiszcie też, które zasady chcielibyście, żebyśmy rozwinęli bardziej szczegółowo, może bardziej technicznie. I może zostawcie też informację, czy chcielibyście usłyszeć odcinek o wzorcach projektowych, również w takiej koncepcji, że będziemy tłumaczyć te wzorce projektowe w sposób zrozumiały dla ludzi nieumiejących programować. A jeżeli podobał wam się ten odcinek, zostawcie nam też na ten temat feedback. Chętnie o tym usłyszymy. Jeżeli jest coś, co możemy zrobić lepiej, także dajcie nam znać. I zapraszamy do oglądania naszych poprzednich odcinków, w których w różnych kontekstach poruszaliśmy także tematy związane z software engineeringiem i niekoniecznie był to bardzo techniczny temat. Dziękujemy za oglądanie i teraz macie chwilkę na to, żeby zostawić lajka. I kliknąć subskrybuj. Do zobaczenia. Do widzenia.